Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Dzisiaj nietypowy materiał, ponieważ nie zajmuję się tym na bieżąco, ale korzystając z okazji postanowiłem nakręcić dla Was materiał na temat kopania, miningu i czy to się w ogóle jeszcze opłaca. Oczywiście sam nie mam doświadczenia, więc o opinię zapytałem kogoś, kto się zajmuje tymi kwestiami, kopaniem na co dzień. Hobbystycznie oczywiście, nie jest zawodowcem, nie ma w piwnicy farmy koparek, kart graficznych. Ma ich tylko kilka. Moi drodzy, to może zacznijmy. Ja nie będę tutaj, słuchajcie, używał imienia mojego rozmówcy. Górniku, witam Cię na kanale i krótko zapytam, może przybliżysz nam kwestię kopania w tej chwili? No, witam Cię, Czarny. Przybliżyć, no tak naprawdę wszystko można znaleźć na YouTube, prawda, na internecie. No tak, poradniki są w sieci oczywiście dostępne ogólnie. Powiedz mi, bo widzę, że tutaj kopiesz na gigabajtach, na GeForce'ach chyba, tak? Jaki masz może sprzęt? Od tego zacznijmy. No, to jest, że tak powiem, procesor AMD, płyta MSI, od MSI to jest X470, procesor 2700 Ryzen. Procesor chyba, ja przepraszam, że Ci wejdę w słowo, procesor chyba nie ma znaczenia tak naprawdę, ważne są karty. Kompletnie nie, bo to jest tak naprawdę, zaczynałem, że tak powiem, kupiłem komputer typowo, żeby sobie do internetu i czasem od czasu do czasu pograć. A później dokupiłeś dodatkowe karty graficzne. Tak, i trochę mi tak z czystej ciekawości trochę chciałem zobaczyć faktycznie, czy faktycznie to przynosi jakiś tam zysk i bardziej tak jak tutaj wcześniej wspomniałeś, zająłem się tym trochę tak jakby hobbystycznie dla zabawy. A powiedz mi, czy w tej chwili kopiesz, znaczy jakie karty graficzne masz w tej chwili w systemie u siebie? No akurat mam zamontowane 3 karty od Gigabyte'a, to są 3070. Całkiem mocarne sprzęty. I jedna jest jeszcze starsza, 2070 Super od MSI. Łącznie jaką masz moc przerobową, że tak to określę? Aktualnie teraz, z racji tego, że akurat trochę używa karta do wyświetlania też z przeglądarki, używa strony internetowej. No używasz na bieżąco, rozumiem. To spadło trochę niewiele, ale aktualnie no tutaj można nawet, nie wiem czy będzie widać to na filmiku. Zaraz pokażemy za chwilę. To jest około 227 MHz. Czyli około 230 MHz masz w tej chwili wydajności. Tak. Tutaj widzimy mniej więcej, jakie są orientacyjne zyski chyba w tej chwili z Twojego kopania. No nie jest to duża kwota, bo ostatnio niestety były bardzo duże spadki. Dokładnie. Tutaj może jeszcze przełączę na kartę, na inną kartę w przeglądarce. I tutaj akurat według Minerstatu pokazuje zysk dzienny coś w granicach około $5. Nie, przepraszam, znaczy bez odjęcia kosztów prądu. Czyli na czysto niby wychodzi, teoretycznie ma wychodzić około $4, ale zakładając tutaj, że akurat ten kalkulator pokazuje moc troszkę ponad 220 MHz, prawda? Czyli tutaj niekoniecznie on może pokazywać na daną chwilę akurat to, ile faktycznie jest. Rozumiem, czyli generalnie to są bardzo orientacyjne dane. A powiedz mi, spadki ostatnio, te, które miały miejsce, no spore, one w ogóle jeszcze pozwalają na opłacalność kopania, czy już nie? No to jest tak naprawdę zależne od tego, czy trzeba sobie dobrze tak naprawdę postawić pytanie. Jeżeli ktoś już jakby wszedł już wcześniej w ten biznes, no to powiedzmy, że no nie ma już wyjścia za bardzo. Musi dalej jakby w to brnąć. Jeżeli faktycznie chce, żeby mu się jeszcze sprzęt jakoś zwrócił, o ile się już nie zwrócił i kopie na czysto, no to wtedy już jakby nie było, można powiedzieć, temat zamknięty. No tak, bo jeżeli zainwestował, musi jakby kopać dalej, żeby jak najwięcej odzyskać pieniędzy. Chyba że ktoś kopie rzeczywiście hobbystycznie, no to wtedy nie ma to znaczenia tak naprawdę. Ale powiedz mi, w tej chwili hobbystycznie nawet kopiąc, czy to w ogóle spina się z kosztami na przykład prądu? No, na pewno trzeba byłoby sobie jakby zestawić miesięczny koszt, porównać sobie miesięczny koszt faktycznie ile się wykopało, zestawić to z ceną prądu. Na pewno zawsze będzie się na plus. Nie powiem. Tylko kwestia jest tego właśnie, czy się sprzęt już zwrócił
czy nie? też nie. A powiedz mi, ile wcześniej, jeszcze powiedzmy miesiąc, 2 miesiące temu, ile przy takiej mocy przerobowej, jaką Ty posiadasz, około 230 MHz, jeżeli dobrze pamiętam, ile byłeś w stanie zarobić? Na czysto, tak? Już? Nie, powiedz nam, jakie to są rzędy łącznie, a tutaj, później koszty prądu. Nawet dokładnie wiem, że jeżeli chyba było coś w okolicach, chyba tam Ether wahał się od 3 do 3,5 tysiąca, no to było to około, jeśli się nie mylę, 6-7 dolarów. Dziennie, tak? Dziennie. Ale mówimy, a miesięcznie przeliczałeś to na złotówki albo na dolary? Na dolary, no... No to jest 7, kiedyś- liczmy 7 razy 10, to jest 70, około 210 dolarów, tak? Tak. Czyli zakładając, że to było powiedzmy jakieś 800-900 zł, Koszt prądu koszt prądu przy tych tutaj 4 kartach to jest 250 zł. około 250 zł, czyli około 500 zł, powiedzmy 600 mogłeś być na plusie. Tak, dokładnie. Słuchaj, ja ze swojej strony miałbym zapewne więcej pytań, może jeszcze umówimy się kiedyś na jakieś dłuższe rozmowy, może za kilka miesięcy. Zapytam też widzów w komentarzach, poproszę w komentarzach o pytania do Ciebie, które chcieliby zadać takiemu kopaczowi, który ma trochę większe doświadczenie. Słuchajcie, ten materiał jest nietypowy, więc pozwolicie, że ja go w tej chwili już zakończę. Był też spontanicznie na szybko kręcony. Jeżeli oczywiście spodobał Wam się materiał, to proszę o łapki w górę, a jeżeli nie zasubskrybowaliście kanału, to proponuję zrobić to teraz, najlepiej z dzwoneczkiem. Oglądajcie też inne materiały wideo na kanale i proszę Was, tak jak powiedziałem, jeżeli macie jakieś pytania, to napiszcie je na dole w komentarzach. Na pewno, jeżeli będzie kontynuacja tego materiału, to w przyszłości nasz górnik postara się na nie odpowiedzieć. A Tobie dziękuję oczywiście za poświęcony czas, no i życzę chyba wysokich kursów i dużego urobku. Dziękuję. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym materiale. Hej, hej!